Dzisiaj na tapetę wrzucamy sobie fędzika. Co się dzieje, gdzie zapchamy kombajn, więc raczej to nie nadaje się do dalszego użytku. Cześć, witajcie z serwisu Korbanek. Dzisiaj z Bonczusiem sobie tutaj działamy. Cześć, czołem. Dzisiaj na tapetę wrzucamy sobie fędzika. Kombajn używany, przyjechał od nas do klienta. No i co, no i przygotowujemy go do sprzedaży, nie? Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda u nas na serwisie, jak przygotujemy. No, dużo rzeczy tak naprawdę wyciągnęliśmy. Nie wygląda to najgorzej, jak spojrzymy sobie tutaj na bęben, na przykład na cepy, nie? Nie są jakoś strasznie cepy podjechane, ale nie ma to tamto. Tutaj już mamy przygotowane cepy nowe i będziemy je wymieniać. Tak samo tutaj obok od razu leżą nowe wały, wytrząsaczy, panewki, wszystko. Tak naprawdę wszystko już będzie nowe, czyli tak naprawdę będzie nowy kombajn. Bądź sobie tam działa z nożami stałymi, No. wymienia sobie na nowe, a ja sobie tutaj wymienię gumę podsiewacza. Podsiewacz też musieliśmy wyciągnąć, bo jak widzicie gumę na końcu, ale to już jest rzecz eksploatacyjna. Tam się wytarła, ale już mamy nową, zaraz wsadzamy i podsiewacz będzie można wsadzać z powrotem. Tu mamy nowe, oryginalne noże, stałe. A tutaj mamy stare, które chyba nie nadają się do naprawy, a tym bardziej do zostawienia w tym kombajnie. Więc ten kombajn dostanie i nowe noże stałe, i noże na sieczkarnię. Cały komplecik. Na pewno będzie łatwiej mu teraz, nie? Nie będzie stawiała słoma takich obciążeń, bo wiadomo, jak na taki tępy nóż, że no zaś okrągły tak naprawdę, no to wszystko się mechli tam 3 razy, nie? Zamiast za jednym razem się pociąć. Bączuś, gumkę. Sam nie dajesz radę, trzeba ci pomóc, tak? Bączuś, błagam cię. No to po kolei, po śrubeczce do dziureczki i guma znajdziesz już w swoim miejscu. Cyk. No i nowa guma założona, nie? Jak to się mówi. A Bączuś, gorąca linia dzisiaj, czy co? No oczywiście, że tak. Ale niektórzy muszą poczekać. Jak się chce i się Jak? robi, to i czas będzie uciekał. A robota do przodu będzie postępować. Czy ja to dobrze zakładam? Raczej tak. Albo i nie. Bączuś, okręcisz mi wariatorem od odrzutnika, a ja odkręcę tą blachę. Nie ma problemu. Dobra? Momencik. Tu jak mamy bęben wywalony, to jest dużo miejsca. Bączuś, mówię ci, powiem, że skrzynię elegancko tu wymyłeś. No widziałeś? A Lepiej jak nowa, nie? powiem ci jeszcze lepiej, bo ja tego nie myłem. Aha, a kto to I był? naprawdę wygląda ładnie i niech ci będzie. Myślałem, że ty akurat. No, okręć trochę. Drugą. Jak w drugą. Nie mówisz, w którą stronę mam cię Dobra, obracać. dobra. Jakiś mały kamyszek nam się tutaj przytrafił. Jak można zacząć na blaszce. Zaraz wam pokażę, jak ją wyciągnę. Nie jest źle, Jeszcze trochę, Bączuś. ale trzeba je wymienić. Teraz jak nie ma bębna, to jest tu lepsze dojście, bo tak jakby był bęben, to kurwa tam od góry włazić to jest
Tak sobie ładnie od przodu dojdziesz, odkręcisz, naprostujesz, założysz. Oj, młoteczek jeszcze będzie potrzebny tu. Wytrząsacze nie wyglądają najgorzej tutaj, tak ci powiem szczerze. Same w sobie. Gorzej wyglądają wały, ale to tam się wymieni. Nie wiem, czy za dużo nie będziecie widzieć, bo tutaj... Tu jak widzicie, już mamy panewki pościągane. Po panewki i wały przyjdą nowe. Będziesz szukał. Czekaj. Cyk, cyk, cyk i pyk, pyk, pyk i dalej. Nawet gumy zostały, zobacz. Zazwyczaj te gumy wypadują, No a tutaj jest. bo one są dosyć tak felernie tutaj zrobione. A tu jak się przyjrzymy, one jeszcze są. Tutaj mamy blachę odrzutnika. Jak widać, do prostych nie należy, ale nie jest tragiczna. O, uda się ją jeszcze zregenerować. Naprostowana, założona z powrotem. Wytarta też raczej nie jest. Te wytrząsacze bączu dzisiaj będziemy wyciągać? Można by było go wywalić dzisiaj. Tylko z tyłu trzeba zrobić porządek. I te dwa nieładne się wyciągnie. No dobra. Tam nie było uchwytów do tego, nie? Do czujniku strat chyba. Na sitach? Na wytrząsaczach, no. Jeden jest, drugiego nie ma. No dobra. Tylko przy ściąganiu poznać kable, nie? Jak? Kable poznać, chyba że całe czujniki wywali. Nie, ja idę pierw w noże tam. Na sieczkarni wymienię jeszcze. Gardziel możemy pokazać. Łańcuchy już wyciągnęliśmy, będziemy cały zestaw łańcuchów. Listew będzie założony nowych, będą wymienione wały na łożyskach, zębatki do góry napędzające łańcuchy. Tak naprawdę też będzie w całości wymieniona. Ja idę do tyłu, Bączuś, wymieniać te noże, nie? Dobrze, jakby co to wołaj, z No. chęcią przyjdę. Ale tego na razie nie będziemy wkładać, nie? Bo to będzie przeszkadzać nam tam. Tak, bo trzeba tamte noże skończyć. No. Jak skończysz tamte ruchome, to założymy wtedy całe. Kurde, wszędzie ten kurz cholerny. A tą blachę potem razem pójdziemy prostować na tym, nie? Naciśnie się tą i tyle. Chyba że przez deskę jakąś. Zobaczymy. Nie, źle tak naprawdę, nie? Nowe oryginały. Może wam pokażę, jaka jest różnica. Chyba różnica dość widoczna. No wiadomo, no taki nóż to wszystko tak nie sunie się jak powinno. Nakręteczka, tulejeczka, drugi nóż. Hop. Hop. Podkładka, nakrętka i tak wszystkie noże. Dokręcimy sobie zaraz jednego. Dobra, mamy. No i tak jedziemy po kolei wszystkie. Bączuś tam jeszcze ze sztywnymi walczy, tutaj potem je sadzimy. Ze stałymi, przepraszam. I tu jak się obrócimy do tyłu, jak możecie zauważyć, tak naprawdę kosz sitowy mamy wyciągnięte, sita też, ponieważ sita będą nowe, bo już są bez lamelek. No i co? Wytrząsacze mamy przygotowane do wyciągania, będziemy wymieniać wały. No, można zauważyć, że wały trochę były zużyte, ponieważ już są nacięcia na wałach.
No i przyjdą nowe wały i nowe wytrząsacze. Nie wszystkie przyjdą nowe, bo niektóre to nie są dobre. Wyciągnęliśmy jeszcze kości, to tutaj zajrzymy do żmijek, jak one wyglądają. Do wentylatora. Gumy na podsiewaczu, gumy na koszu sitowym będziemy wymieniać. No i będziemy składać. A my tu robimy konserwację noży, bo faktycznie jutro w pole nie wyjadą, a do żniw przynajmniej będą ładnie zachowane i żadna korozja więcej już tego nie ruszy. Bądź na tych nowych nożach to myślę, że klient za kombajnem słowo nie znajdzie, co? Myślę, że jak najbardziej będzie pocięte, jak Sieka jak nic. trzeba z tyłu stanąć wyżej. No tam przyłożyłem już te, nie? No. Tylko, Pierwszy, że ja włażę tam na dół, nie nie? wiem, czy się do nich zmieścimy, nie? Do siewnika. Musimy, no co? Kurwa, no nie wiem też. Włazić do środka, czy tu stoisz? Co? Do środka wchodzisz, czy tu stoisz? Włażę do środka. Który wyciągamy? Spróbuj środkowego. Środkowego, tak, żeby nam tam dziurę pasowała, nie? Tylko ja muszę odkręcić to, nie? A ja tam mam z przodu odkręconą panewkę? Tak. Tylko nie zwal panewek, nie? A co ty żeś tu na... Kurwa, łóżko mi tu zrobiliście, czy co? Ja tam leżałem, nie? No to co? Mam leżeć na ślimakach, czy jednak trochę luksusu trzeba mieć, tak? Luksus, Bączuś. Nie ma No, najgorszy- przedni wał też do wymiany. No oczywiście, że tak. Tak się dzieje, jak nie są wyregulowane luzy Na panewkach. na panewkach i nie są smarowane, a jak się komuś nie chce wchodzić, no to najtańszym No ale kosztem- faktem, Bączuś, jakby tutaj były sita, też by tu ci się tak kurde średnio chciało włazić, co? Do smarowania zawsze wyciągasz górne sito. No tak, no ale to i tak nadal masz kości sitowe, nie? Jedziemy? Nadal masz ciężko, ale wszystko jest do zrobienia. Trzeba chcieć, a nie móc. O, tak kurwa. Dawaj. Kurwa, w oczy mi wszystko leci. Dobra. No jakbyś troszeczkę inaczej się tam położył, byłoby ci lepiej. Że? O, trzymaj go. Musisz trzymać, no. Czekaj, ja sobie powiem. Dobra. Teraz bym musiał iść tam go odebrać, nie? Idź tam, a ja sobie go tylko naciskam. Trzymasz? No, dawaj. Kacper, właź na tej do góry. Nie słyszę? Do góry musisz podnieść. Jeszcze. No, o kurwa. Czekaj chwilę. A jak się nie da, to trzeba wykręcić te śruby. Nie, da się, tylko muszę inne schody psy przynieść. Tylko nie wiem, o ile będziesz mógł podnieść, nie? Bo te śruby są długie. No dawaj. Ja trzeba je wykręcić, Bączuś, bo nie wyjdzie. No dobra. A jest możliwość, żeby podnieść wysoko, wytrząsać i go obalić bokiem? Jak, wyżej do góry? No. Ale to się nie zmieści, nie? Nie, tak podnieść, żeby go obalić, Na górę? tak. A Żeby tutaj go wejdzie? bokiem, a jak nie, to weź sobie skrzyw, trochę one i tak są do zwalenia. Ten jeden wytrząsacz. A jakbyśmy te szpilki wykręcili? A nie wykręcimy. Wykręci się. Ale to by trzeba na kontrę założyć, nie? Teraz tak. I telefon sobie znowu dzwoni. To jest dopiero. Bączuś chyba cię kochają. Luksus, tak. Na pewno coś potrzebują. Chyba, że sobie wrzucimy na tamte i chuj, co mówisz? Gdzie? Na tamte wytrząsacze do góry. Jak się uda, żeby tylko, wiesz, przechylić go bokiem i on ci wyjdzie. No to mogę One spróbować. wychodzą normalnie. Idę spróbować. No dawaj. Czekaj, Bączuś. Ale do góry! Te! Nie ciąg po tej blaszce. Ojciec. Czekaj, Bączuś. Nie ciąg! No to czekaj, mówię, k***wa.
Nie ciąg po tej blasze. No mówię, to czekaj, a nie pchasz, kurwa. Ty złaź i oddaj mi to. No to odbierz tu. No, Ale czekaj. Idź bardziej do przodu. nie ciąg po blasze. Trzymaj. No. Idź tam bliżej. Sorry. Czekaj. Wyciąsacz jest wyciągnięty, możesz go pokazać, dlaczego go wyciągłeś. Jak ładnie wygląda. Na przykład tutaj mamy, co się dzieje, gdzie zapchamy kombajn. Wyciąsacze potrafią się złamać. Tu od dołu widać spawy, jak klient wykonywał. Tu mamy jakieś nakładki i tutaj również to samo. Więc raczej to nie nadaje się do dalszego użytku.